dzisiaj do Mönchengladbach, to jest tam koniec Niemiec. W tej chwili jestem gdzieś na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego. Tu mam Gorzów, tu mam Zieloną Górę. Za 20 mil, czyli jakieś powiedzmy 30 km mam granicę z Niemcami. Piękna pogoda, wszystko dobrze działa, wszystkie przyrządy, wszystkie systemy działają. Jestem w tej chwili 8 mil mniej więcej. Kreski, które są przed samolotem, pokazują po 5 mil każda, znaczy jest 5 mil, a potem 2,5 mili. Także mam w tej chwili 8 mil, czyli jakieś kilkanaście kilometrów. No i za chwilę będę kontaktował się prawdopodobnie z Langen Informacja, czyli informacją o Sierra Romeo Yankee Tango, pozycja krótko przed granicą, na łączność z Langen Informacja. No właśnie, już mi Poznań Informacja zakomunikowała, że zbliża się do granicy i że mam przejść na Langen Informacja. Langen Information, guten Morgen, Sierra Papa Romeo Yankee Tango. Sierra Papa Romeo Yankee Tango, Langen Information, moin. Approaching Arsa Point, altitude 3000 feet and flying to Echo Delta Lima November, Mönchengladbach. Sierra Papa Romeo Yankee Tango identified, Squawk 7741, QNH Berlin 1016. No, to jesteśmy po komunikacji z Niemcami, już się przywitałem, no, słyszeliście. I teraz za momencik pokażę może na kamerce, teraz właśnie jesteśmy nad Odrą. No, właśnie dolatujemy do granicy. Tutaj jak spojrzymy, to Odra dalej się tam ciągnie i przede mną tam z przodu jest miasteczko Eisenhüttenstadt, a tam z prawej strony Frankfurt nad Odrą. No i proszę, teraz dokładnie wlatujemy w strefę niemiecką i będę w kontakcie cały czas z Niemcami. No mam nadzieję, że nie będziemy za dużo gadać, bo lecę prosto i nie będę tutaj komentował. Jestem już w zagłębiu Rury. To jest jedno wielkie, tak jak Górny Śląsk. Miasto, właściwie nie miasto, ale wiele miast. Bo jak spojrzymy, to wszędzie są jakieś fabryki, jakieś zakłady przemysłowe. Zobaczcie, na mapie pode mną nie ma w ogóle wolnych miejsc, same tylko miasta. Prawda jest taka, że gdyby teraz mi silnik wciągnął, to bym chyba lądował na autostradzie. Jedyne miejsce, gdzie miałbym szansę chyba wylądować. Well, I'm sitting with Marcel Warmerdam, who is a very experienced pilot. Where have you been? I've been in on the North Cape. I've been a couple of times. I've been in Oshkosh in America, of course. Airport, the most landing and departing airplanes in a week. Yeah. More than 10,000 Right. landings and departures in 1 week. Was it difficult to land or to? No, because I went there 2 days in front of the exhibition. You have to do that because if you're only on the exhibition, the problem is that no one has any time for you to have a talk. Ah, okay. And if you are in front of that exhibition, they will have much time to have a social talk or whatever it is. Ah, okay. Okay. So That's a good if you idea. want to go
be there 2 days in front of the exhibition itself. That's a good idea. When I go, I will think about it. But when I found also that Marcel and his friend, they've flown to South Africa and they have a great trip to Africa. Yeah, it was a major trip. You have to deal with a lot of problems. Also airports which are not exist on the map. They are on the map, and in real they are not there. Yeah, no communication at all. You have to land. Yeah, how you figure out, but make a good landing. Yeah, at least we got there, and yeah, we had a lot of experience. And it took you 2 weeks to go one way. Yeah, 2 weeks. yeah. We had 10 legs, and yeah, it took us 2 weeks because you will not continuously flying that trip. You will stop for a day or. Right, just to make some relax. Yeah. But what is very important, maybe Marcel will tell us about, he's planning a very fantastic journey around the world. Can you tell us something about this? I would like to travel the Earth rounding trip. That's the major trip you can do, and that is I want to do that already for 5 years. So now with Corona, there's a lot of problems, of course, with Corona itself, and you cannot enter the countries as freely as you want. I did some preparation on that, took 6 or 7 possibilities on the tour. And you planned it for the last 5 years? Yeah, a couple of times already. So, but yeah, the problem is you don't have the airplane what you want. Then there is some troubles at your work. Then you have some troubles financially or whatever it takes. But yeah, we solve all those problems. Now we do have the problem with the Corona. Yeah. So always something, but we put it on a date in our calendar, and I think May 2022. So the next year we will follow Marcel and his friend on his trip around the world, and which will probably be very, very adventurous. It's adventurous not only for the animals you see, but also for political situations, Yeah. or for a visa or whatever you. Okay, thank you. Well done. No, to bardzo miła wizyta w Mönchengladbach. Spotkanie z Marcelem, który ma ogromne doświadczenie i poświęcił mi 2 godziny, a nawet pewnie więcej z dojazdem czasu, żeby opowiedzieć. Jest niesamowicie zorganizowany. Zamierza lecieć wkrótce dookoła świata. No i to jest świetna opowieść. No niestety 2 godziny stanowczo za mało, żeby dowiedzieć się wszystkiego. Ledwie liznęliśmy temat, dlatego mam nadzieję na kolejne spotkanie wkrótce, może w Polsce, a może na jakimś innym lotnisku. No zobaczymy. W każdym razie rozpoczynam procedurę uruchamiania samolotu, bo czas leci i muszę się stąd wydostać. Sierra Papa Romeo Yankee Tango, Mönchengladbach Tower. Good afternoon. Sierra Yankee Tango, startup at your discretion. Report ready for taxi, QNH 1013. Golf Alpha Sierra Vacate Romeo 9 taxi with Charlie and Alpha to the aircraft. Golf Alpha Sierra taxi with Charlie and Alpha. Mönchengladbach Tower, ready to taxi. Sierra Yankee Tango taxi to holding point, runway 31 via taxi Alpha. Sierra Yankee Tango runway 31 cleared for takeoff. No,
wystartowałem z Mönchengladbach. W międzyczasie pogoda zrobiła się QNH 1013. szybowcowa, można powiedzieć, bo mamy kumulusy i troszeczkę rzuca. Liczyłem sobie przed chwilą, żeby dolecieć do wysokości, która mnie interesuje, 1600 stóp. Muszę zniżać z prędkością 300 stóp na minutę od odległości 30 mil. Sierra Romeo Yankee Tango, pożegnacja. Sierra Yankee Tango, obecnie nad lotniskiem w Zielonej Górze, na zniżaniu już przed TMA. Sierra Yankee Tango. Przyjąłem, czyli będziesz wchodził pod tema na whisky? Taki mam zamiar, chyba że Konkolewo mnie nie przepuści, to wtedy będę omijał Sierra Yankee Tango. No właśnie, chciałem o Konkolewie powiedzieć. Sprawdź na wszelki wypadek częstotliwość Konkolewa 119,935. A jak słyszeliście, informacja lotnicza zainteresowała się, czy ja mam świadomość, że przelecę przez strefę lotniska Konkolewa. Więc bardzo fajnie, bo ja właśnie przed chwileczką zacząłem obniżanie, oni w tym samym momencie o tym pomyśleli. Po prostu fantastycznie działają. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak działa służba informacji lotniczej. Zaraz się okaże, czy moje obliczenia są poprawne. Jestem na wysokości 1900 stóp mniej więcej. Mam 5 mil jeszcze. Myślę, że troszeczkę szybciej osiągnę do 1600 stóp. 1600 stóp. I mam przed sobą jakieś 3 mile. No cóż, nie pomyliłem się jakoś bardzo. Poznań, wieża Sierra Papa Romeo Yankee Tango w dolocie do punktu Whisky. Sierra Yankee Tango zidentyfikowany na południowy zachód od Whisky. Zwalam na strefę kontrolowaną lotniska QNH 1012. Po Whisky wykonuj na Sierra. Spodziewaj się lewego kręgu do 28. Sierra Yankee Tango jest numer 2. W tej chwili kieruję się na punkt Sierra. Sierra Yankee Tango wykonuj na 2-milową prostą. Sierra Yankee Tango, lewym base, 2 mile. Sierra Papa Romeo Yankee Tango, kontynuuj. Start 28.